Siemanko, ja jestem Karol, wy oglądacie Todo Bien i w tym odcinku pokażę wam miejsca w Madrycie, w których kręcono serial Casa de Papel. Będzie ciekawie, możecie się w niektórych miejscach zdziwić, ja sam też niestety się zdziwiłem. Zaczynamy od miejsca, które widzicie za mną, czyli Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, mennica, na którą w pierwszym sezonie przestępcy prowadzeni przez profesora dokonali spektakularnego skoku. Ale ci z was, którzy uważnie oglądali serial, mogą mieć pewne wątpliwości. No i macie tak naprawdę rację, ponieważ fasada, która w serialu zagrała mennicę, nie jest tak naprawdę prawdziwym budynkiem. Oczywiście powodów, dla których tak się stało, jest kilka, ale o tym opowiem wam już pod tą prawdziwą serialową mennicą, do której przeniesiemy się za chwilę. Jeśli chcielibyście się tutaj dostać, to stacje metra położone najbliżej to Goya i O'Donnell. Ale mimo wszystko warto tutaj przyjechać, nie tylko dlatego, żeby zobaczyć budynek, który nie zagrał w serialu, ale chociażby dlatego, że tuż obok niego, wystarczy się obrócić, znajduje się Wizink Center, a w nim oficjalny escape room serialu Casa de Papel. Ten escape room, jeśli się nie mylę, został stworzony w ramach promocji drugiego sezonu serialu. Był dość niezwykły, ponieważ nie jest to taki mały escape room, które kojarzymy zazwyczaj, tylko wchodziło się tam w kilkadziesiąt osób i uczestnicy wcielali się w rolę zakładników, których zadaniem było uciec z tego pomieszczenia. Nam niestety nie udało się tam wejść, ponieważ kolejny sezon, w którym ten escape room był otwarty, zakończył się tuż przed naszym przyjazdem. Poniżej wklejam wam link do tego escape roomu, bo jak wiecie, niedługo premiera czwartego sezonu serialu i wtedy najprawdopodobniej ponownie ten escape room zostanie otwarty. Cieszył się on ogromną popularnością w Madrycie. W dość krótkim czasie w zabawie wzięło udział ponad 80 000 uczestników, w tym piłkarze reprezentacji Hiszpanii, którzy akurat znajdowali się na zgrupowaniu reprezentacji w Madrycie. Taka zabawa trwa około godziny i kosztuje 25 euro. Dla tych z was, którzy niedługo wybierają się do Barcelony, mam także dobrą wiadomość, ponieważ przy okazji promocji trzeciego sezonu serialu także w Barcelonie otwarto oficjalny escape room Casa de Papel, identyczny właściwie jak ten, który znajdował się tutaj. Linki do kupna biletów także znajdziecie w opisie tego filmu. Ok, znajdujemy się teraz kawałek od miejsca, które naprawdę zagrało mennicę w serialu. Niestety, jak się okazało, nie można tam wejść. Wiedziałem, że nie można wejść do samego środka tego budynku, ale jak się okazało, nie można wejść też na jego teren, ponieważ nie jest to miejsce publiczne. To Consejo Superior de Investigaciones Científicas, czyli takie po prostu centrum badań naukowych. Znajduje się przy Calle Serrano 117, gdybyście chcieli tutaj przyjechać. Najbliższa stacja metra to... Najbliższa stacja metra to República Argentina, linia numer 6. No i oczywiście serial nagrywano dokładnie w tym miejscu, a nie w prawdziwej mennicy, dlatego że nagrywanie w mennicy byłoby niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, ponieważ trudno byłoby otrzymać pozwolenie na nagrywanie serialu w takim miejscu. Ale nawet gdyby udało się otrzymać takie pozwolenie, to nagrywanie byłoby niemożliwe z tego względu, że ta ulica, przy której znajduje się prawdziwa mennica, jest bardzo wąska. I ekipa filmowa nie miałaby szans na rozstawienie tam planu i chociażby nagrania tak głupiej sceny jak z drugiego sezonu, gdy Tokio wjeżdża tutaj na motorze do samego środka. Banco de España to miejsce wielkiego skoku w trzecim sezonie Casa de Papel. Po raz kolejny jednak, tak jak widzicie za mną, rzeczywisty budynek znacznie różni się od tego pokazanego w serialu. Mimo wszystko i tak warto tu przyjechać, zobaczyć rzeczywiste Banco de España, które znajduje się tuż przy Plaza de Cibeles i przy Palacio de las Comunicaciones, więc i tak prawdopodobnie podczas waszej wizyty w Madrycie będziecie chcieli tutaj przyjechać. A sam Banco de España to budynek położony przy Calle Alcalá. I jest to ulica tuż przy Gran Vii. Niektórzy już właściwie mylą to z Gran Vią i traktują Calle Alcalá jako już początek tej najbardziej rozpoznawalnej handlowej ulicy Madrytu. Tymczasem Calle Alcalá, podczas gdy Banco de España powstawał, było taką ulicą właśnie banków, taką dostojną częścią Madrytu, jeszcze zanim rozpoczynała się ta wielka handlowa Gran Via. Więc tym bardziej, mając ten kontekst świadomości, warto tu przyjechać i zobaczyć to miejsce.
A serialowe miejsce, które udaje Banco de España, znajdziecie tuż za moimi plecami. W tych budynkach mieszczą się różne oddziały hiszpańskich ministerstw, m.in. Ministerstwo Pracy, i dotrzecie tutaj bardzo prosto, po prostu wysiadając na stacji metra Nuevos Ministerios. Powody, dla których nagrywano serial tutaj, a nie w rzeczywistym Banco de España, są właściwie identyczne jak w przypadku mennicy, czyli po prostu brak miejsca, bo jak widzieliście przy Calle Alcalá tego miejsca jest po prostu bardzo mało, no a także bezpieczeństwo. Oczywiście tak samo jak w przypadku mennicy, tutaj Banco de España zagrała tylko fasada budynku. Wnętrz niestety nie obejrzycie nigdzie, ponieważ nagrywano je w specjalnie przygotowanej do tego scenografii w studiu. Kolejnym miejscem znanym z serialu La Casa de Papel, a dokładnie z jego 3. sezonu, jest Plaza Callao w Madrycie, w samym centrum Madrytu. To właśnie w tym miejscu zrzucono banknoty, to tutaj wszyscy je łapali. Także tutaj na ekranach znajdującego się za mną, chociaż teraz go nie widzicie, Tines Callao, wyświetlano informacje o tym, że planowany jest kolejny atak. Samo to kino powstało w 1926 roku i jest miejscem wielu premier, chociażby oficjalnej premiery 3. sezonu serialu. Chociaż taka przedpremiera 2 pierwszych sezonów odcinka odcinków 3. sezonu, nawet jeszcze zanim pojawił się on na Netflixie, odbyła się w Conde Duque, o którym wam wspominałem w innym odcinku. Jeśli chcecie sprawdzić, co to jest Conde Duque, gdzieś tutaj pojawia się karta. Jeśli chodzi o centrum Madrytu, to by było na tyle, natomiast jeżeli macie czas i samochód, albo możliwość wypożyczenia samochodu, to polecam wam odwiedzić Finkę El Gasco, 30 km od Madrytu. To tam właśnie profesor razem z całą ekipą przygotowywali skok na mennicę. To miejsce możecie na pewno zobaczyć od zewnątrz, na pewno możecie sobie tam zorganizować wesele, jeśli chcecie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeśli tak, to zachęcam was do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. Tam pokazujemy ciekawe i warte odwiedzenia miejsca w Hiszpanii. Takie, które można zobaczyć, do których można nawet wejść. Nie to, co w przypadku niektórych miejsc tutaj, w przypadku Casa de Papel. Jeśli film rzeczywiście się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robiliście. I dajcie znać w komentarzach, czego oczekujecie po 4. sezonie serialu.